Cześć, z tej strony Rico Grabasz. W dzisiejszym poradniku omówimy kwestię jedzenia. Na początku udamy się na szybkie polowanie, gdzie pokażę jak upolować, oskurować i wypatroszyć zwierzynę. Następnie zademonstruję jak przygotować i rozpalić proste ognisko, na którym usmażymy nasz łup. Później zajmiemy się pożywieniem, które można znaleźć dosłownie wszędzie. Po zapoznaniu się z tym poradnikiem, śmierć głodowa już Tobie nie grozi. Teraz jednak zachęcam do zostawienia okejki pod filmem. Zasubskrybowania kanału, najlepiej z dzwoneczkiem. No to formalności mamy już za sobą, teraz czas na działanie. Z tego co wiem, to zwierzyny w okolicznych lasach jest sporo, więc nawet taki amator jak ja powinien szybko wytropić zwierzynę. Czuję, że jest gdzieś blisko. Gdzieś tutaj na pewno jest. Zaczynam podejrzewać, że nie ma tutaj w ogóle zwierząt. Lekko podłamany postanowiłem szukać potrąconej padliny. Może jednak przejdźmy do drugiej części filmu. Na polach może znaleźć takie przysmaki jak kukurydza, brokuły, pyry. Jestem z Wielkopolski, więc ziemniaków ani kartofli nie jadam. W lasach natomiast można znaleźć kilka rodzajów grzybów. Pamiętajcie, że można jeść wszystkie grzyby, tylko że niektóre tylko raz. Jeżeli jednak ktoś ma ochotę na białko, to też nie jest jakiś wielki problem. Wróćmy jednak do polowania. Stwierdziłem, że w okolicy nie znajdę żadnej zwierzyny. Wymyśliłem sobie, że cały proces zademonstruję na mapecie. Znalazłem jednego, dość solidnych rozmiarów i zacząłem podchody. Dwie strzały w korpus szybko wyjaśniły zombiakowi, gdzie jest jego miejsce. Gdy już upolujesz jakiegoś zwierzaka, całą zabawę zaczynasz od skurowania i patroszenia. W tym przypadku zaczynamy jednak od rozebrania mapeta. Jak pewno zauważyliście, ubranie zombiaka jest słabej jakości, więc odradzam ich zakładanie lub robienie raksów, chyba że potrzebujecie linę. Teraz moja ulubiona część. Dzielenie zdobyczy na kawałki. Ale on śmierdzi. Mam wrażenie, że on cały czas na mnie patrzy. Patrzy na mnie tak, jakby chciał powiedzieć: ty chory pojebie. Niestety, poza możliwością spróbowania smaku jego wnętrzności, nie ma możliwości pokrojenia go na steki. Zastanawiam się, czy pokazać wam, jak robi się igłę z kości, ale smród jest nie do wytrzymania. Może pokażę to innym razem, na innym przykładzie. Chyba jednak poszukam jakiejś sarny. Nie mówcie o tym mojemu psychologowi. Samec alfa, który we mnie drzemie, nie pozwalał mi się poddać i kontynuowałem swoje poszukiwania. Dźwięki, które usłyszałem, nie mogły pochodzić od mapeta. Ruszyłem powoli pod wiatr w stronę dobiegających mnie dźwięków. Okazało się, że jest to dzik. Wiedziałem, że potrzebuję jednego celnego strzału, by zakończyć to szaleństwo. Przeanalizowałem więc wszystkie możliwe parametry, takie jak wiatr, ciśnienie, wysokość nad poziomem morza i strzeliłem. Na polowaniu byłem tak długo, że zdążyły odrosnąć mi włosy. Jeszcze trochę i bym osiwiał.
Upolowaną zwierzynę skórujemy i patroszymy swoim niezawodnym kamiennym nożem. Jest to przyjemniejsze od patroszenia zombiaka, uwierzcie mi. Ze skóry upolowanych zwierząt można zrobić wiele ciekawych rzeczy, jak na przykład plecak albo ubranie. Ale jest to temat na zupełnie inny materiał. Może następnym razem. Przechodzimy do dzielenia dzika na części. Jak widzisz, dzik został podzielony na 5 części. 4 łapy, kopyta, nie wiem jak to nazwać, plus tułów i łeb. Po podzieleniu korpusu dzika otrzymaliśmy steki, tłuszcz oraz kość. Jak już mówiłem przy moim nieudanym eksperymencie z zombiakiem, z kości można pozyskać igłę. Nie ma to znaczenia, czy kość jest z mapeta czy zwierzaka. Igła po połączeniu z nicią idealnie nadaje się do naprawy naszych ubrań. Uwierzcie mi, przydatna rzecz. Zanim rozpocznę szkolenie z rozpalenia ogniska w lesie i smażenia steków wraz z pyrką, oznaczę sobie miejsce położenia mojego dzika. Już kilka razy zdarzyło mi się, że ciało mojej ofiary gdzieś mi zniknęło. Wolę uniknąć takiej sytuacji. Do oznaczenia miejsca położenia dzika będę potrzebował długi zaostrzony patyk, czyli dzidę, oraz głowę dzika. Wiecie z poprzedniego filmu, jak przygotować dzidę, a jak zdobyć głowę dzika, wiecie z tego materiału. Kiedy dzida jest już gotowa, w zakładce Crafting wybieramy interesującą nas rzecz do stworzenia. Wciskając przycisk F, jak Felicja, wybieramy miejsce ustawienia naszego totemu i to na tyle. Zwróćcie uwagę, że taką dzidę możemy ustawić nawet z głową zombiaka albo jakiegoś gracza. Fajna rzecz, nie? Wiedząc o tym, że Alzheimer nie schowa mi dzika, szukam krzaków w celu pozyskania 5 krótkich patyków na ognisko. Poza patykami potrzebujemy jeszcze jakąś rozpałkę, np. papier, proch lub jak w moim przypadku raksa. Jak widzicie, mamy do wyboru wykraftowanie 2 rodzajów ognisk. Nas interesuje to najprostsze. W zakładce Crafting zaznaczamy interesujące nas ognisko i wciskamy przycisk Craft. Teraz wybieramy, gdzie ognisko ma się znajdować i kolejny raz wciskamy przycisk F. Na początku rozgrywki do rozpalania ogniska będziemy używać świdra. W tym celu są potrzebne 2 krótkie patyki. Po jakimś czasie podczas swoich wojaży między miastami a bunkrami znajdziesz zapalniczkę lub zapałki.
Kiedy masz już wykraftowaną prymitywną zapalniczkę, rozpalenie ogniska to drobiazg. Najeżdżasz na ognisko trzymając kolejny raz przycisk F i wybierasz odpowiednią akcję. Jak widzisz, dołożenie opału do ogniska odbywa się na tej samej zasadzie. Trzymasz kłodę w ręce, najeżdżasz na ognisko i przy pomocy niezawodnego przycisku F dodajesz kłodę. Mięso układamy w pewnej odległości od ogniska, tak by go nie spalić. Jaka to ma być odległość, zobaczycie na filmie. Do mięsa zrobiłem pyrkę z ogniska. Zabrakło kompotu i surówki, ale tym zajmiemy się w innym materiale. Co jakiś czas sprawdzamy smak, tak by sprawdzić, czy mięso oraz pyrki nadają się do jedzenia. Informacje na ten temat znajdziesz z lewej strony ekranu. Pokazuję kursorem. Każde pożywienie w świecie skuma ma swoje wartości odżywcze. Przytrzymując kontrolę na interesującym nas jedzeniu, otrzymujemy cały zestaw informacji na temat znajdujących się w nim minerałów, witamin, wody, tłuszczy itd. Jest to ważne, by dbać o zbilansowaną dietę, gdyż za jakiś czas niedobory pewnych witamin mogą prowadzić do chorób. Jak widzę, wszystko jest już gotowe. Możemy bez obaw cieszyć się obiadem. Ale najpierw dołożę jeszcze do ogniska, bo zapowiada się długa i zimna noc. Jak widzicie, znalezienie jedzenia nie jest jakimś wielkim problemem. Z darów, którymi raczy nas ta kraina miodem i mlekiem płynąca, przedstawiłem tylko procent. Całą listę tego, co można znaleźć, znajdziecie w linku, który umieszczę w opisie filmu. Dowiesz się z niego też, które grzyby nadają się do jedzenia, a które nie. Tym, którzy rozpalili ognisko według moich instrukcji, przyznaję odznakę mojego skauta ogniomistrza. A teraz tak na poważnie. W nadchodzącym nowym roku życzę Wam przede wszystkim szczęścia, gdyż prawie wszyscy ludzie na Titanicu mieli pieniądze i zdrowie, a i tak zabrakło im szczęścia. Mówił dla Was Rico Grabasz.